Zużycie prądu i zużycie gazu. Żeby sprowadzić to do wspólnego mianownika, warto wyrazić to w terawatogodzinach. Jak sobie popatrzymy na ten slajd, zobaczymy, że zużycie prądu w Polsce to jest 170 terawatogodzin. 170 terawatogodzin. Tyle energii przechodzi przez polskie sieci energetyczne, tyle dystrybuujemy w ramach tego systemu. Jednocześnie równolegle rocznie zużywamy i dystrybuujemy siecią gazowniczą 215 terawatogodzin gazu. No to jest skala dużo większa, więc te wartości pokazują, niezależnie od naszej wiedzy, jakby świadomości, no nie da się zastąpić gazu prądem w przewidywalnej przyszłości. W przewidywalnej przyszłości to jest po prostu niemożliwe. Powiedzieliśmy sobie, że produkcja gazu będzie rosła w świecie. Ja skupię się tutaj na Polsce. I w Polsce ta produkcja gazu, wytwarzanie gazu też będzie rosła i wzrośnie w 2031 roku o 1/3. Ktoś powie, ale jak to dlaczego? No przecież mamy politykę antygazową i tyle się o tym mówi. Otóż ta produkcja będzie rosła, ponieważ gaz będzie stabilizował OZE. Znaczy OZE, jak wiemy, jest jakby system energetyczny nie znosi próżni. Tak? OZE oparte o wiatr, o słońce. Czasami jest, czasami go nie ma i musi być czymś stabilizowane. Dzisiejszy system energetyczny oparty o węgiel jest nieelastyczny. Jest nieelastyczny i te szczyty w ciągu dnia dobowe, które mamy, no rozregulowują nam całkowicie system, bo z jednej strony mamy momentami nadprodukcję energii z OZE, o czym tutaj powiedzieliśmy sobie. Z drugiej strony mamy momentami niedobory tej produkcji i coś musi stabilizować ten system i gaz ma być tym paliwem, tym pasem transmisyjnym, który będzie stabilizował OZE, czyli OZE bez gazu w zasadzie nie może istnieć, przynajmniej w tej wersji, którą znamy w Polsce, a w Polsce OZE dla nas to jest przede wszystkim wiatr i przede wszystkim słońce. Pompy ciepła, o których tutaj sobie powiedzieliśmy. Pompy ciepła to jest ten kierunek, którym powinniśmy zazieleniać to grzewnictwo w Polsce, ale tak jak sobie powiedzieliśmy, to wszystko wymaga jakby zastosowania wiedzy i umiejętności w procesie montażu, w procesie projektowania, tak aby zastosować to rozwiązanie tylko i wyłącznie w tych miejscach, w których jest to adekwatne. Tak? Dzisiejsze nasze spotkanie, żeby też uzmysłowić wszystkim, że bez tego gazu będzie nam bardzo trudno stabilizować ten system i wspierać ekologiczne rozwiązania, jakim są pompy ciepła. Pompa ciepła bez czynnika chłodniczego nie działa, a będzie nim gaz, że skoro OZE bez systemu stabilizującego energetykę, czyli bez gazu, bez elektrowni gazowych też nie może istnieć, to w takim razie nie ma ekologii na tym kontynencie bez gazu i bez inżynierów od gazownictwa. To można w ten sposób też postawić sprawę. Program Czyste Powietrze powstał po to, żeby walczyć ze smogiem. Te 8 lat temu doskonale rozumieliśmy, czym jest smog. Codzienne alerty przypominały nam o jakości powietrza i rozpoczęliśmy bardzo dynamiczny proces wymiany źródeł ciepła, który dynamicznie się rozwijał, że tak powiem, mniej więcej do 2022 roku, kiedy to wszystko się zaczęło wywracać i załamywać. Dzisiaj mamy spadek we wnioskach o 80%. Co oznacza, że te około 2,5 miliona, 2 miliony, to są różne szacunki, kopciuchów, które nadal musimy wymienić, będziemy wymieniać do 2060 roku. Jak dożyjemy ze zdrowiem. Europa jest kolebką gazowych urządzeń grzewczych. W zasadzie nie ma na świecie istotnych marek gazowych innych niż europejskie. Nie ma. To znaczy wszyscy liderzy rynkowi na świecie pochodzą z Europy.
Nie mamy azjatyckich konkurentów, a ci pojedynczy, których znamy, są w stanie oferować swoje bardzo tanie, proste, nieefektywne urządzenia głównie w krajach rozwijających się. W Polsce mamy 5 producentów. To dziwne, że musimy to podkreślać i o tym mówić, ale czasami słyszymy z ust nawet ważnych osób w państwie, że takich producentów w ogóle nie ma. I wtedy się oburzam, ponieważ moja firma od 80 lat dbała o różne rzeczy. Zawsze to było wychodzenie naprzeciw różnym potrzebom cywilizacyjnym Polakom. Jedna dobra informacja. Polski producent, polski przemysł potrafił odpowiedzieć na dyrektywę EPBD, chyba jako jedyny dotąd, a na pewno pierwszy. Zaproponowaliśmy rozwiązanie, zaprojektowaliśmy produkt oparty w 100% o OZE, o moduły PVT, to są moduły, które łączą fotowoltaikę z panelem solarnym. Źródłem w tym układzie jest OZE. Gaz czy kocioł gazowy jest w tym układzie trochę dalej i jest tylko i wyłącznie akceleratorem. To znaczy, jak tego OZE nie ma, no to wtedy włącza się gaz. W EPBD wyraźnie została rozróżniona kwestia technologii od paliw. Podkreślam to z całą stanowczością, dlatego że różne triki są w tej chwili robione. Nawet w marcu ostatnio była właśnie sytuacja taka, że jak się nie dało zakazać przykładowo kotłów gazowych w EPBD, no to zakazu nie ma, ale próba była wyśrubowania parametrów dla kotłów gazowych w taki sposób, że de facto eliminowało kotły gazowe z obrotu. Na szczęście, no można powiedzieć, no, pewna asertywność ze strony części państw członkowskich spowodowała to, że to nie przeszło. Zresztą podobny, tak żeby już tak z kronikarskiego obowiązku powiem, że podobny trik miał być zastosowany w zeszłym roku wobec kotłów na biomasę. Ponad 50% Polaków uważa, że wymiana kotłów węglowych na gazowe przynosi efekt w postaci poprawy jakości powietrza. Ponad połowa Polaków chciałaby, żeby kotły gazowe były nadal dofinansowane z programu Czyste Powietrze. I to niezależnie tak naprawdę od tego, czy to mieszkańcy miast, czy to mieszkańcy wsi. Wszyscy uznają, że kotły powinny być finansowane w takim programie albo w innym, generalnie ze środków publicznych. I też warto podkreślić, że około 13% średnio w skali kraju Polaków, którzy deklarują, że kiedykolwiek korzystali z gazu płynnego LPG, w tym tutaj uwzględniamy również autogaz, który jest najpopularniejszą formą LPG w Polsce, uważa, przyznaje, że korzystaje z gazu do ogrzewania. I teraz jeżeli chodzi o perspektywy na dłuższy okres, to zdecydowanie największym producentem LPG na świecie, zdecydowanie największym, są Stany Zjednoczone. Są największym też eksporterem, ponieważ zużycie gazu LPG w Stanach Zjednoczonych stoi od wielu lat. Tymczasem mają ogromne nadwyżki w efekcie rewolucji łupkowej, która tak jak Państwo pamiętacie, 15 lat temu mniej więcej się w Stanach Zjednoczonych rozkręciła. I ten eksport cały czas rośnie, ma jeszcze do 2030 roku wzrosnąć o 17%. W zależności od źródła, w zależności od raportu szacuje się, że szczyt produkcji będzie osiągnięty między 2032 a 2050 rokiem, w zależności kogo odpytać. Czyli tego gazu będziemy mieli cały czas jeszcze dużo, bo ta produkcja realnie rośnie. Co więcej, nie da się produkować paliw płynnych, takich jak benzyna, nie produkując przy okazji gazu LPG. Jest produktem ubocznym w takiej produkcji. Czyli jakby to paliwo po prostu będzie dostępne.